Cześć, ten film to kompletny poradnik pokerowy, a konkretnie Texas Hold'em, czyli najpopularniejsza odmiana na całym świecie. W tym filmie nie tylko poznasz zasady gry w pokera, ale pokażę Ci, jak grać, żeby wygrywać, jakie są najczęstsze błędy początkujących graczy. Oglądaj ten film ze zrozumieniem, a ja postaram się wytłumaczyć Tobie wszystko najlepiej jak potrafię. Zapraszam do oglądania. Pokera przy jednym stole może grać od 2 do 9 osób. Gramy pełną talią 52 kart, bez jokerów. Poker różni się od większości gier karcianych tym, że używamy w niej żetonów. Każdy kolor żetona posiada pewną wartość. Ta wartość zazwyczaj jest napisana na żetonie. Po zsumowaniu wszystkich tych wartości otrzymujemy stack początkowy. Każdy gracz otrzymuje taki sam stack na początku gry, na przykład 10 000 lub 20 000. Łatwo zatem domyślić się, że celem gry jest zebranie jak największej liczby żetonów od pozostałych graczy. Gracz, który straci wszystkie żetony, przegrywa. Natomiast gracz, który wygra żetony od pozostałych graczy i jako jedyny zostanie z żetonami, jest zwycięzcą. Oprócz żetonów, oczywiście używamy również kart. Każdy z graczy dostaje po 2 karty. W pokerze używa się również takiego przycisku jak Dealer Button. Na początku gry otrzymuje go losowo wybrany gracz. Jest on ważnym punktem odniesienia dla wszystkich graczy przy stole. Dzięki niemu każdy wie, na jakiej pozycji się znajduje. Gracz na lewo od dealera, zgodnie z ruchem wskazówek zegara, jest na małej ciemnej, czyli w skrócie Small Blind, a gracz po nim na dużej ciemnej, czyli Big Blind. Są to obowiązkowe zakłady, które ci gracze muszą wpłacić do puli. Potocznie nazywane są one ciemnymi. Ciemne powinno się ustalić na początku gry i co określony czas powinny one rosnąć do góry. Więcej w tym temacie powiem w jednym z rozdziałów tego filmu. Tutaj mała ciemna wynosi 100, a duża 200. Duża ciemna zawsze jest 2 razy większa od małej ciemnej. Jeżeli później zwiększymy poziom ciemnych i mała ciemna będzie wynosiła 200, to duża 400, a jeżeli mała 300, to duża 600. Gracz, który w każdym rozdaniu pokerowym jako pierwszy podejmuje jakąś decyzję, to jest gracz kolejny po dużej ciemnej. W tym przypadku jest to czerwony. Ma on do wyboru kilka decyzji. Pierwsza decyzja to pas. Pasując, zrzucasz karty i nie bierzesz już udziału do końca tego rozdania. Pasując, pozbawiasz się szansy wygrania żetonów w danym rozdaniu, ale masz pewność, że żadnego żetonu już nie stracisz. Następną opcją jest sprawdzenie, z angielskiego call. Sprawdzenie polega na wyrównaniu zakładu poprzedniego gracza, który dołożył żetony do puli. Tutaj jest to 200, dołożone przez żółtego i jest to Big Blind, czyli zakład obowiązkowy. Jeżeli czerwony chce sprawdzić, musi dołożyć 200. Kolejną opcją jest przebicie. Gracz może przebić zakład poprzedniego gracza, który dołożył żetony do puli. Tutaj jest to znów żółty. Może go przebić o wielokrotność dużej ciemnej. Jeżeli duża ciemna wynosi 200, może przebić minimum o 200, czyli 400. Zazwyczaj przebija się mniej więcej o dwukrotność lub trzykrotność dużej ciemnej, czyli tutaj byłoby to między 400 a 600. I czwarta opcja, jaką posiada czerwony, to tak zwany all-in, czyli przebicie maksymalne. Polega ono na daniu wszystkich swoich żetonów do puli. W praktyce natomiast jest to najrzadziej stosowana opcja. Zazwyczaj all-in daje gracz, który posiada małą ilość żetonów. Wróćmy zatem do rozdania. Oczywiście każdy gracz widzi swoje karty, lecz nie pokazuje im pozostałym graczom. Czerwony na podstawie swoich kart stwierdził, że dokona sprawdzenia. Dokłada zatem 200. Teraz kolej przechodzi na kolejnego gracza. Gracz różowy ma dokładnie takie same opcje jak czerwony. On postanawia spasować. Spasowane karty odkładane są na bok przez krupiera i nie biorą już udziału w tym rozdaniu. Zielony sobie przebił. Dał 400. Teraz inni gracze, jeżeli będą chcieli zostać w rozdaniu, będą musieli dołożyć do 400. Niebieski, jeżeli chce pozostać w rozdaniu, musi dołożyć jeszcze 300, ponieważ dołożył już 100, czyli małą ciemną. Jeżeli spasuje, nie zabiera on tego żetonu z powrotem do siebie. Ten żeton idzie do puli. Niebieski również posiada wszystkie 4 opcje do wyboru, natomiast postanawia sprawdzać, czyli wyrównuje do 400. Teraz kolej żółtego. On również może spasować, sprawdzić lub przebić. Postanawia sprawdzić, czyli wyrównać do 400. Teraz znowu decyzję podejmuje gracz czerwony. Jeżeli chce pozostać w rozdaniu, musi sprawdzić, czyli wyrównać do 400. Pierwszy etap rozdania kończy się wtedy, gdy A. Wszyscy gracze wyrównają zakład ostatniego gracza, który przebijał, czyli tutaj był to zielony. I tak jest w tej sytuacji. A druga opcja to kiedy wszyscy gracze oprócz ostatniego spasują swoje karty. Wtedy rozdanie się kończy, a wygrywa żetony gracz, który został z kartami. Jeżeli przynajmniej 2 graczy pozostanie w rozdaniu, następuje kolejny etap gry, czyli wyłożenie flopa. Krupier bierze wszystkie żetony do puli w jedno miejsce i wykłada tak zwanego flopa. Pierwszą kartę z wierzchu stosu pasuje, a 3 kolejne daje na środek stosu.
stołu i odkrywa. Każdy gracz widzi te karty. Gra w pokera polega na zbieraniu jak najlepszych układów, o czym powiem w kolejnym rozdziale tego filmu. Gracz, który na końcu rozdania będzie miał najlepszy układ, wygrywa wszystkie żetony. Każdy gracz buduje swój układ, korzystając z kart ze stołu i swoich kart w ręce. Po wyłożeniu flopa, jako pierwszy decyzję podejmuje gracz na małej ciemnej. Tutaj jest to niebieski. Tutaj, w porównaniu do poprzedniego etapu gry, nie ma obowiązkowego zakładu, jaki gracz musi dołożyć do puli, zarówno na małej i dużej ciemnej. Tutaj jeszcze nikt nie dołożył żetonów, a więc niebieski nie musi dokładać żetonów, aby wyrównać zakład poprzedniego gracza. Niebieski może czekać lub postawić jako pierwszy zakład, czyli tak zwany bet. Może również spasować, ale w momencie, kiedy możesz czekać i nie dodawać żadnych żetonów do puli, pasowanie jest raczej bez sensu. Niebieski postanawia czekać. Żółty również, czerwony również, ale zielony betuje. Minimalna wysokość zakładu jest równa dużej ciemnej. Jeżeli duża ciemna wynosi 200, to zielony musi dołożyć minimum 200. Teraz już niebieski nie może czekać, ponieważ został postawiony zakład. Może zatem spasować, sprawdzić lub przebić. Postanawia spasować. Żółty sprawdza, a czerwony pasuje. Drugi etap rozdania kończy się wtedy, gdy A. Wszyscy gracze dołożą tą samą wartość żetonów do puli, tak jak jest tutaj, w tej sytuacji. B. Wszyscy gracze będą czekać, żaden z nich nie postawi zakładu. I C. Wszyscy gracze oprócz ostatniego spasują. Wtedy rozdanie się kończy, a żetony wygrywa ostatni gracz z kartami, który postawił żetony. Krupier zabiera żetony ze środku stołu do puli i wykłada czwartą kartę. Pierwszą kartę pasuje, a kolejną wykłada na stół. Gracze, którzy pozostali w rozdaniu, na podstawie swoich kart i kart na stole, podejmują decyzję. Od drugiego etapu, czyli wyłożenia flopa, do ostatniego, zawsze jako pierwszy decyzję podejmuje gracz, począwszy od małej ciemnej. Jeżeli ten gracz spasuje, to kolejny gracz po nim. Normalnie byłby to niebieski, ale on spasował, więc jako pierwszy decyzję podejmuje żółty. Żółty czeka. Zielony może również czekać i wtedy będzie wykładana ostatnia, piąta karta lub może zabetować. Postanawia postawić 500. Żółty postanawia sprawdzić. Krupier bierze żetony ze środku stołu i dokłada je do puli. Pierwszą kartę z wierzchu stosu pasuje, a kolejną wykłada na stół. Piąta i zarazem ostatnia karta wyłożona na stół to river. Teraz gracze zbudowali już kompletny układ. Znowu jako pierwszy decyzję podejmuje żółty. Postanawia czekać. Zielony znowu betuje, tym razem aż 1200. Żółty go sprawdza. Rozdanie kończy się wtedy, gdy A. Przynajmniej dwóch graczy dołoży taką samą ilość żetonów do puli, tak jak jest w tym przypadku. B. Wszyscy gracze, którzy pozostają w rozdaniu, czekają. Lub C. Wszyscy gracze oprócz ostatniego gracza pasują. Wtedy ten gracz wygrywa swoje żetony. Jako pierwszy karty pokazuje gracz, który przebił jako ostatni. Tutaj był to zielony. Natomiast gdyby żaden z graczy nie przebił i wszyscy by czekali, jako pierwszy wtedy pokazuje karty gracz, który jako pierwszy czekał. Pierwszy pokazuje karty zielony. Żółty, jeżeli widzi, że posiada słabszy układ niż zielony, nie musi pokazywać swoich kart. I tak nie wygra żadnych żetonów. Natomiast kiedy żółty pokaże swój układ, krupier porównuje układy i przekazuje żetony osobie, która posiada najlepszy układ. Aby grać w pokera, należy znać układy pokerowe. Budując układ, wykorzystujemy 5 kart ze stołu i 2 karty z ręki. Z tych 7 kart, które mamy do dyspozycji, musimy wybrać 5 najlepszych kart, ponieważ każdy układ pokerowy składa się z 5 kart, a 2 najsłabsze karty odrzucamy. Wyróżniamy 10 układów pokerowych. Omówię je teraz w kolejności rosnącej, od najsłabszego do najsilniejszego. Jeżeli z 7 kart, które mamy do dyspozycji, każda karta posiada inną wartość, to najczęściej naszym układem będzie wysoka karta. W tej sytuacji do układu bierzemy 5 najwyższych kart. Zaczynamy od króla, potem damy, potem będzie 9, 7 i 6, a 4 i 2 odrzucamy. Jeśli mamy w ręce na przykład Jopek 7, a na stole również jest 7, to naszym układem jest para, czyli para siódemek. Pozostałe 3 karty, które bierzemy do układu, to 3 najwyższe karty, czyli król, dama i Jopek. Jeżeli w ręce mamy króla i 6, a na stole również jest król i 6, to naszym układem są 2 pary. Pierwsza para to para króli, a druga para to para 6. Piąta karta, którą bierzemy do układu, to najwyższa z pozostałych kart, czyli dama. Jeżeli mamy w ręce na przykład parę dwójek, a na stole również jest 2, to naszym układem jest 3, czyli 3 karty o tej samej wartości. Pozostałe 2 karty, które bierzemy do układu, to król i dama. I jeżeli przy takich kartach na stole mamy w ręce 5 i 4, to naszym układem jest street, czyli 5 kolejnych kart po sobie.
Tutaj jest to 3, 4, 5, 6 i 7. Warto zauważyć, że żeby mieć szansę na streeta, na stole muszą być przynajmniej 3 karty, pomiędzy którymi maksymalna liczba oczek nie może być większa niż 4, ponieważ różnica między najwyższą a najniższą kartą, które wchodzą w skład streeta, to 4 oczka. As w streetie może być użyty jako jedynka. Można mieć streeta mając asa, dwójkę, trójkę, czwórkę i piątkę. Kolejnym układem jest kolor, czyli 5 kart o takim samym symbolu. Kolor możemy uzyskać, kiedy na stole jest przynajmniej 3 karty o takim samym symbolu. Tutaj są to kara. Jeżeli wtedy w ręce będziemy mieć 2 kara, łącznie będziemy mieć ich 5 i naszym układem będzie kolor. Jeśli na stole jest para, a my mamy w ręce na przykład 2 damy, to naszym układem jest full, czyli trójka i para. Mamy 3 damy i parę siódemek, czyli fulla. Warto podkreślić, że mając fulla, czyli układ z trójki i pary, trójka zawsze będzie brana w pierwszej kolejności pod uwagę, a dopiero później para. Trzecim najlepszym układem w pokerze, który zdarza się bardzo rzadko, jest kareta, czyli 4 karty o tej samej wartości. Jeżeli na stole są na przykład 2 siódemki, a my mamy w ręce parę siódemek, to łącznie mamy 4 siódemki, czyli karetę bądź czwórkę. Piątą kartą, którą bierzemy do układu, jest najwyższa karta z pozostałych, czyli król karo. Drugim najlepszym układem, który zdarza się jeszcze rzadziej niż kareta, jest poker. Poker to układ 5 kolejnych kart w tym samym kolorze. W tym przypadku jest to dziewiątka, dziesiątka, jopek, dama, król, karo. Poker to jest połączenie streeta i koloru. Żeby uzyskać pokera na stole muszą być przynajmniej 3 karty w tym samym kolorze, pomiędzy którymi jest maksymalnie 4 oczka różnicy. W tej konkretnej sytuacji, jeśli posiadamy w ręce jopka i dziesiątkę karo, mamy pokera. Najlepszym układem w pokerze, który zdarza się najrzadziej, ja osobiście jeszcze go nie miałem, jest poker królewski. Poker królewski jest to najlepszy możliwy poker. Od asa do dziesiątki w tym samym kolorze. Żeby mieć pokera królewskiego, na stole muszą być przynajmniej 3 karty od asa do dziesiątki w tym samym kolorze. Jeśli na stole będzie as, król, dama, karo, to mając w ręce jopka i dziesiątkę karo, mamy pokera królewskiego. Teraz pokażę Ci, jak wiedzę o układach pokerowych stosować w praktyce. Zobaczymy sobie na podstawie przykładów. W tej sytuacji mamy koniec rozdania, czyli wszystkie 5 kart na stole, a gracze po kolei, począwszy od małej ciemnej, czyli od żółtego, czekali. Pierwszym graczem, który pokazuje swoje karty, jest żółty. Żółty posiada w ręce parę dziesiątek. Jeśli połączymy te karty z kartami na stole, to jego układ jest następujący. Para dziesiątek i 3 najwyższe karty, czyli dama, jopek i 8. Teraz karty pokazuje różowy. Jego układ to as, król, dama, jopek, 8, czyli wysoka karta. Nie musiał on pokazywać swoich kart, ponieważ ma słabszy układ od żółtego i tak nie wygra żetonów, ale dla omówienia tego przykładu postanowiłem je pokazać. Teraz zielony. Zielony ma 7, 8. Daje mu to łącznie parę ósemek, parę siódemek i damę, czyli 2 pary z damą. Na ten moment jest to najlepszy układ. Teraz niebieski. Niebieski odsłania jopka i trójkę. Posiada parę jopków, parę trójek i damę. Kto zatem wygrywa żetony? Niebieski czy zielony? Ponieważ obydwaj mają 2 pary. W pierwszej kolejności zawsze porównujemy najwyższą parę. Najwyższą parę posiada niebieski, czyli parę jopków i on wygrywa żetony. Druga para nie ma znaczenia. Jeśli obydwaj by mieli taką samą najwyższą parę, to porównuje się drugą parę. Jeżeli druga para również byłaby taka sama u obu graczy, to patrzy się na piątą kartę. Jeżeli piąta karta również byłaby taka sama, to wtedy jest remis, czyli podział żetonów na pół. Kolejny przykład. Jest koniec rozdania i jako pierwszy pokazuje karty czerwony, ponieważ jest na małej ciemnej. Ma on król 2. Łącznie jest to 3 króle i 2 dwójki, czyli full. Jest to bardzo silny układ. Różowy ma 10 i 9. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że posiada 3 pary. Parę króli, która jest na stole, parę dziesiątek i parę dziewiątek. Natomiast do układu może wziąć maksymalnie 2 pary. 2 najwyższe pary, czyli parę króli i parę dziesiątek. A piąta karta to będzie po prostu dziewiątka. Zielony posiada 2 karty w pikach, a na stole są 3 piki. Razem więc jest to 5 pików. Posiada zatem kolor. Jest to gorszy układ niż full czerwonego. Teraz żółty. Żółty posiada króla i dziewiątkę. Daje mu to 3 króle, czyli trójka króli i para dziewiątek. Ma więc fulla. Fulla silniejszego od czerwonego, ponieważ o ile pierwsze 3 karty są takie same, czyli króle, to parą są dziewiątki, a czerwony ma parę dwójek. Wygrywa zatem żółty. I trzeci przykład. Różowy ma jopka i dziesiątkę, daje mu to parę dziesiątek i as, dama, jopek. Niebieski ma as 5, daje mu to parę asów i kolejne 3 karty to dama 10, 7. Żółty ma as 6, czyli para asów i dama 10, 7. Widać, że żółty i niebieski mają taki sam układ, pomimo tego, że żółty posiada w ręce szóstkę, a niebieski
niebieski piątkę. Nie ma to tutaj w tej sytuacji większego znaczenia. Następuje remis, czyli żółty i niebieski dostają po tyle samo żetonów z puli, a różowy płacze. Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że pozycja przy stole ma bardzo duże znaczenie. Na początku mamy osobę na pozycji baton, czyli ta osoba, która posiada ten biały przycisk na stole. Na lewo od batona jest small blind, czyli mała ciemna, i big blind, czyli duża ciemna. Po big blindzie zawsze jest under the gun. Na początku rozdania osoba na tej pozycji jako pierwsza podejmuje jakąś decyzję. Następnie mamy under the gun +1, +2, +3, w zależności od tego, ile graczy jest przy stole. Im więcej graczy, tym więcej będzie tych pozycji under the gun. Na prawo od batona jest cut off i hijack. Na niebiesko oznaczone są blindy. Różowym kolorem oznaczyłem wczesną pozycję, żółtym środkową, a zielonym późną. Zapamiętaj, w pokerze im później podejmujesz decyzję w porównaniu do innych graczy, tym twoja sytuacja jest bardziej komfortowa, ponieważ ty znasz już ruchy pozostałych graczy, a oni jeszcze twojego nie znają. Zaraz dowiesz się, jak użyć tej wiedzy w praktyce. W pokerze jest 169 rąk startowych, które możemy dostać na początku rozdania. Najlepszymi dwiema kartami, jakie możemy dostać na początku gry, to para asów. Następnie będzie para króli, para dam, para jobków i as król w tym samym kolorze. Pod numerem 2 umieściłem parę dziesiątek, as król w innych kolorach, as dama, as jopek i król dama w tym samym. Zobaczmy teraz pozostałe układy, jakie postanowiłem umieścić w tej tabeli i je skategoryzować. Zobaczmy, czym charakteryzują się dobre ręce startowe, które zwiększą naszą szansę na wygranie rozdania. Szczególną naszą uwagę powinny zwracać pary. Im wyższa para w ręce, tym lepsza. Najlepsza to jest oczywiście para asów, a najsłabsza para dwójek. Naszą uwagę powinny zwracać również wysokie karty. Im wyższe, tym lepsze. Na przykład as król, as dama, as jopek, as 10, król dama, król jopek, król 10, dama jopek, dama 10. Rzecz, na którą powinniśmy zwracać również uwagę, to dwie karty w tym samym kolorze. Na przykład dwie karty w treflach, lub w pikach, lub w kierach, lub w karach. I również im wyższe, tym lepsze. Na przykład jopek 10 w tym samym kolorze będzie zawsze lepszy niż jopek 10 w różnych kolorach, ponieważ dwie karty w tym samym kolorze dają większe prawdopodobieństwo na uzyskanie układu, który nazywa się kolor. Ostatnią cechą kart, którą powinniśmy rozważyć przy wyborze naszej ręki startowej, to karty bliskie wartością, np. 8-7, jopek 10, as król 6-5. Im mniejsza liczba oczek pomiędzy dwiema kartami, tym większa szansa na uzyskanie streeta. I również im dwie wyższe, tym lepsze, np. dama jopek będzie zawsze lepsze niż 8-7. Jest to istotne, ponieważ wielu początkujących graczy wchodzi do gry ze słabymi rękami startowymi i naraża się w ten sposób na szybką utratę żetonów i przegraną. Podkreślę, że ręce startowe, które widzisz na ekranie, nie są to wszystkie ręce startowe w pokerze. Postanowiłem wyróżnić najlepsze kilkadziesiąt ze 169. I teraz wytłumaczę Ci, dlaczego pozycja przy stole również ma duże znaczenie. Im wcześniejsza jest Twoja pozycja, powinnaś wchodzić do gry głównie z bardzo dobrymi układami. Powiedzmy od 1 do 5. Będąc na wczesnej pozycji. Będąc na średniej pozycji, proponuję dorzucić jeszcze ręce przy numerze 6 i 7, a na później wszystkie te ręce przedstawione na ekranie, łącznie z numerem 8. Liczba graczy przy stole również ma znaczenie. Im więcej graczy, tym bardziej skrupulatnie należy dobierać ręce startowe, a im mniej, tym można sobie pozwolić większy zakres rąk. Teraz zobaczysz na ekranie karty, z którymi praktycznie zawsze powinnaś pasować. Są to karty, które nie posiadają tych cech dobrych kart, które przedstawiłem Ci wcześniej, lub posiadają tylko jedną z nich. W pokerze istnieje również najsłabsza ręka startowa. Jest to 7-2 w różnych kolorach. Trzymając się tych prostych zasad, już masz dużą przewagę nad innymi początkującymi graczami przy stole. W pokerze dozwolone jest również blefowanie, czyli stawianie żetonów pomimo słabego układu, aby wyrzucić przeciwników z rozdania. Zobaczmy sobie jeden z przykładów. Pierwsze decyzje podejmuje żółty. Postanawia przebić do 500 z ręką 9-7 w kolorze. Pozostali gracze pasują swoje karty aż do gracza na dużej ciemnej. Niebieski jest na późnej pozycji, ponieważ podejmuje decyzję jako ostatni, a ma solidną rękę, czyli as-2 w kolorze. Postanawia więc sprawdzić do 500. Teraz krupier bierze żetony do puli i wykłada 3 karty, czyli flopa. Niebieski jest pierwszy i czeka. Żółty, co prawda, nie posiada żadnego dobrego układu. Jego układem na ten moment jest wysoka karta. Natomiast z psychologicznego punktu widzenia, żółty, wchodząc przed flopem w rozdanie na wczesnej pozycji, może sugerować posiadanie w ręce na przykład 2 wysokich kart, tym damy lub jopka. Wysokie karty na stole zazwyczaj sprzyjają graczowi
graczowi, który przed flopem atakował, czyli w tym konkretnym przypadku żółty. Zatem może on postawić żetony, sugerując posiadanie wysokiej pary, licząc na to, że niebieski się przestraszy i spasuje, co właśnie ma miejsce. Należy pamiętać o tym, że nie powinno się blefować zbyt często. Czasami lepiej jest spasować niż blefować i nie tracić niepotrzebnie żetonów. Wyobraź sobie, że posiadasz w ręce 2 karty, a na stole jest wyłożony flop, czyli 3 karty. Możesz zastanawiać się, jaka jest szansa, że 4. wyłożona karta lub 5. poprawi twój układ i jakie to są karty, które wpłyną na polepszenie twojego układu. Masz 10-9, a na stole jest Jopek 7-3. Jeśli pojawiłaby się jeszcze 8, to zauważ, że byłabyś posiadaczem streeta, czyli 5 kolejnych kart po sobie. Byłoby to Jopek 10, 9, 8, 7. Ile zatem jest autów, które dadzą ci streeta? Jest 4, ponieważ są 4 ósemki w talii. 8 możesz dostać na przykład na ternie, a jeżeli na ternie nie dostaniesz 8, to możesz dostać ją jeszcze na riverze. Jest to tak zwany draw do wewnętrznego streeta, czyli takiego, w którym posiadasz 4 auty. Drugim przykładem takiego drawa to kiedy w ręce masz Jopek 2, a na stole jest 4, 3 as. Wtedy, jeżeli pojawi się na stole 5, będziesz miał streeta od 5 do asa, ponieważ as również może być jako 1. Różnica jest taka, że w pierwszym przypadku w ręce posiadasz 2 karty kluczowe, z których zbudujesz streeta, a w drugim 1. Jeśli masz w ręce as dama, a na stole są 3 niższe karty, to jeśli chcesz dostać parę wykorzystując karty z ręki, to możesz liczyć na 3 asy i 3 damy, ponieważ takie karty dadzą ci parę, która również będzie częścią twojej ręki. Takie pary są silniejsze niż takie pary, które byłyby na stole. Liczba autów wynosi 6, 3 asy i 3 damy. Kolejna sytuacja. Masz Jopek 10, na stole 9, 8, 2. Masz szansę na zewnętrznego streeta. Zarówno dama da ci streeta, jak i 7. Zatem tych wszystkich autów jest 8. 4 damy i 4 siódemki. Draw do zewnętrznego streeta jest lepszy niż do wewnętrznego, ponieważ w zewnętrznym jest 8 autów, a wewnętrznym tylko 4. Więc szansa na uzyskanie takiego streeta jest 2 razy większa. A mając król 7 i na stole 6, 5, 4, również masz draw do zewnętrznego streeta. Tutaj masz w ręce jedną kartę kluczową, czyli 7, a na stole aż 3, 6, 5, 4. Do streeta brakuje ci 8 lub 3, czyli również 8 autów. Jeszcze więcej autów masz na uzyskanie koloru, jeżeli posiadasz w ręce 2 karty w tym samym kolorze, a na flopie trafisz kolejne 2 karty w tym kolorze, to masz już 4 karty w tym samym kolorze. Tutaj są to 4 piki. Brakuje ci jeszcze jednego pika na uzyskanie koloru. Wszystkich pików w talii jest 13. 2 piki posiadasz w ręce, a 2 są na stole, czyli te 4 piki trzeba odliczyć od 13. Zostaje więc 9 pików i te 9 pików to 9 autów, które dadzą ci potencjalny kolor. I analogicznie, jeżeli masz w ręce jednego pika, a na stole są 3 piki, to również masz łącznie 4 piki, z tym, że tutaj wykorzystujesz jedną kartę z ręki i 3 karty ze stołu. Do uzyskania koloru również masz 9 autów, które pokazują się teraz na ekranie. Czasami można mieć jednocześnie draw do koloru i draw do streeta. W tym konkretnym przypadku, jeżeli pojawi się na stole jeszcze kier, uzyskamy kolor. Natomiast jeżeli pojawi się 5, uzyskamy streeta. Łącznie mamy do dyspozycji 9 kierów i 3 piątki, czyli razem 12 autów. Jednym z najlepszych możliwych drawów, jakie można mieć, to draw do koloru i do zewnętrznego streeta. W tej sytuacji mamy 9 autów, które dadzą nam kolor i 6 autów, które dadzą nam streeta. Zarówno 3 króle, jak i 3 ósemki. Razem jest to aż 15 autów. Ta tabela pokazuje, jaka jest szansa na trafienie jakiegoś układu w zależności od liczby posiadanych autów. W nawiasie opisałem sytuacje, które omawialiśmy przed chwilą. Na przykład, jeśli mamy draw do wewnętrznego streeta, posiadamy 4 auty, to szansa, że uda nam się trafić na turnie lub riverze wynosi 16,5%. Natomiast jeżeli na turnie nie trafimy, to zostaje nam jeszcze river i na riverze wynosi 8,7%, czyli jest około 2 razy mniejsza. Im więcej autów posiadamy, tym nasza szansa rośnie. Mam dla ciebie teraz takie małe zadanie, które lepiej pozwoli ci zrozumieć grę w pokera. Żółty posiada Jopek 9, a zielony as Jopek. Na flopie jest 5, 7, 10, a na ternie dama karo. Zwróć uwagę również na kolory. Na ten moment obydwaj gracze posiadają układ, który się nazywa wysoka karta. Natomiast gracz zielony ma asa, czyli ma lepszą wysoką kartę. Pytanie jest następujące. Ile autów posiada gracz żółty, aby uzyskać lepszy układ na riverze niż gracz zielony? Jakie karty sprawią, że będzie miał lepszy układ od zielonego? Zatrzymaj ten film i spróbuj się zastanowić, a ja za
zaraz zmierzam z odpowiedzią. Spróbujmy się zastanowić, jakie karty sprawią, że żółty otrzyma lepszy układ. Może być to zarówno jopek, jak i dziewiątka, czyli może mieć parę jopków lub parę dziewiątek. Może być to karo, ponieważ ma 4 kara i mając karo może uzyskać kolor. Również ma draw do streeta, zarówno 8 da mu streeta, jak i król. Natomiast od tych kart trzeba odliczyć karty, które zielonemu dadzą jeszcze lepszy układ. Jeśli na riverze będzie karta w kolorze karo, to obydwaj gracze będą mieć kolor, ale zielony będzie miał lepszy, ponieważ posiada asa, a żółty jopka, więc karo żółtemu nic nie daje. Jeśli na riverze będzie król, to żółty będzie miał streeta od króla do dziewiątki, ale zielony również będzie miał streeta od asa do dziesiątki, czyli wyższego. Króle zatem też należy odliczyć. Żółtemu do streeta potrzebna jest również 8. Otrzymując 8 będzie miał streeta od damy do 8. Nie może być to natomiast 8 karo, ponieważ taka karta da zielonemu kolor. Pozostałe 3 8 dadzą żółtemu streeta, a zielonemu nie dadzą lepszego układu. Dalej będzie miał wysoką kartę, więc 3 8 zaliczamy jako nasze auty. Jeśli na stole pojawi się jopek, to żółty będzie miał parę jopków, ale zielony również będzie miał parę jopków z lepszym kickerem, czyli tą drugą kartą, czyli asem. Jopki więc wyrzucamy i zostały nam jeszcze dziewiątki, które mogą dać żółtemu parę. Również nie może być to dziewiątka karo, która zielonemu da najlepszy kolor. 2 dziewiątki, kier i trefl dadzą żółtemu parę dziewiątek, a zielonemu nie poprawią układu. Dalej będzie miał wysoką kartę, więc te 2 dziewiątki zaliczamy do naszych autów. Żółty ma zatem 5 kart, które dadzą mu lepszy układ niż zielony. Korzystając z tabeli spróbujmy zobaczyć, jaka jest szansa, że żółty uzyska lepszy układ na riverze. Ma do dyspozycji 5 autów, a do dyspozycji został nam river, czyli patrzymy na kolumnę tylko na riverze. Jest to zatem niecałe 11%. Jeśli jeden z graczy da all-in, a drugi gracz go sprawdzi, to wszystkie żetony gracza, który dał all-in i żetony gracza, który go sprawdził, dawane są przez krupiera do puli i karty tych dwóch graczy są odkryte do końca rozdania. Krupier wykłada flopa, turna i rivera. Pomiędzy wyłożonymi kartami gracze nie podejmują w tej konkretnej sytuacji żadnych decyzji, ponieważ jeden z graczy dał all-in i nie ma już żetonów, którymi mógłby operować. Po ostatniej wyłożonej karcie, czyli riverze, krupier porównuje układy obu graczy i przydziela żetony graczowi, który ma lepszy układ. Jeżeli jest to gracz, który dał all-in, to pozostaje on w grze i ma 2 razy więcej żetonów. Jeżeli jest to ten przeciwny gracz, to gracz, który dał all-in, odpada z gry. Zobaczmy, co się stanie, jak jeden z graczy da all-in i zostanie sprawdzony przez 2 graczy, którzy posiadają jeszcze żetony. Czerwony dał all-in w wysokości 1200. Różowy go sprawdził i dał również 1200. Zielony również dał 1200. W tej sytuacji żaden gracz nie pokazuje swoich kart, ponieważ 2 graczy gra jeszcze między sobą. Gra wygląda normalnie, z tym, że gracz czerwony nie podejmuje żadnej decyzji, ponieważ nie posiada żetonów. Rozgrywka toczy się między różowym a zielonym. Na flopie różowy postanawia czekać. Zielony również czeka. I teraz krupier wykłada 4. kartę, czyli terna. Różowy czeka, zielony stawia 500, a różowy go sprawdza. Teraz krupier zabiera żetony do puli i wykłada 5. kartę. Różowy czeka, zielony stawia 1000, a różowy pasuje. Nastąpił koniec rozdania i obaj gracze pokazują swoje karty. Jeśli lepszy układ będzie miał gracz zielony, który posiada żetony, to on wygrywa wszystkie żetony, a czerwony przegrywa i odpada z gry. Jeśli natomiast gracz bez żetonów ma najlepszy układ, wygrywa od każdego z graczy maksymalnie tyle, ile sam w tym rozdaniu dołożył do puli. Czerwony w tym rozdaniu dołożył 1200, dając all in. Różowy w tym rozdaniu łącznie dołożył 1700, a zielony 2700. Łącznie w puli jest zatem 5600. Czerwony w tej sytuacji odzyskuje swoje 1200, które dołożył do puli i od pozostałych graczy może wziąć również maksymalnie 1200. Zatem bierze 1200 od różowego i zielonego. Jeżeli to sumujemy, uzyskamy 3600. I to jest pula główna, która trafia do czerwonego. Pozostałe 2000 trafiają do gracza z drugim najlepszym układem. Tutaj zielonego. I to jest ta pula boczna. Teraz pora wspomnieć o strukturze ciemnych. Wartość ciemnych powinna systematycznie zwiększać się co określoną ilość czasu. Dzięki temu mamy pewność, że gra nie będzie trwała w nieskończoność. Przykładowo, na początku nasze ciemne mogą wynosić na przykład 100-200.
Po kilkunastu lub kilkudziestu minutach można je zwiększyć, na przykład 200, mała ciemna, duża 400, później na przykład 300, 600 i tak dalej. Ważne, żeby duża ciemna była zawsze 2 razy większa od małej ciemnej. Czasami wprowadza się jeszcze taką obowiązkową opłatę, która nazywa się ante. Ante nie jest częścią żadnego zakładu. To opłata, którą każdy gracz przy stole wpłaca w każdym rozdaniu, niezależnie od tego, czy bierze w nim udział, czy nie. Ante można wpłacić na 3 sposoby. Pierwszy to taki, że każdy gracz przed rozdaniem wpłaca ante w wysokości około 1/5 małej ciemnej, jeżeli żetony na to pozwalają. W porównaniu do małej i dużej ciemnej, opłata ante od razu jest zabierana do puli przez krupiera. Drugi sposób, dużo wygodniejszy, który ja polecam, to ante, ale dane tylko przez gracza na dużej ciemnej. Ten sposób jest wygodniejszy zarówno dla graczy, jak i dla krupiera. Tutaj rozróżniamy 2 warianty. Pierwszy to ante w wysokości dużej ciemnej. Osoba na dużej ciemnej, oprócz ciemnej, wpłaca również ante, które krupier zabiera do puli. Drugi wariant to ante w wysokości małej ciemnej. To ante również krupier zabiera do puli. Jest fajna strona, która wygeneruje Ci strukturę ciemnych w zależności od danych, które tam wprowadzimy. W zależności od indywidualnych potrzeb i różnych czynników przy stole, taki kalkulator wygeneruje Ci optymalną strukturę ciemnych. Na samym dole pamiętaj, aby dodać wartość żetonów, którymi operujesz. Jak już wprowadzisz wszystkie dane do kalkulatora, zaznaczasz format, w jakim chcesz mieć zdjęcie i dajesz eksport. Wtedy pobierze Ci się plik, który będziesz mógł sobie na przykład wydrukować i użyć podczas gry w pokera ze znajomymi. Jak czegoś nie wiesz, pisz w komentarzu pod filmem. Jestem do Twojej dyspozycji. Teraz przedstawię Ci kilka bardzo ważnych zasad, które wypisałem sobie na podstawie swojego wieloletniego doświadczenia gry w pokera. Jeżeli je opanujesz i zaimplementujesz do swojej gry, będziesz miała dużą przewagę nad swoimi rywalami przy stole. Jednym z największych błędów graczy początkujących to zbyt częste wchodzenie w rozdanie. Wchodź w rozdanie głównie z dobrymi kartami, czyli około 20-30% rozdań, w zależności od pozycji i liczby graczy przy stole. Słabe karty po prostu pasuj. Nie marnuj swoich żetonów, traktuj je jak ciężko zarobione pieniądze. Wchodząc w rozdanie, zazwyczaj przebijaj, szczególnie na wczesnej pozycji, jeżeli przed tobą nikt tego nie zrobił. Dzięki temu więcej graczy się wystraszy i spasuje i zwiększysz swoje szanse na wygranie rozdania. Kolejny punkt, o którym powiedziałem już wcześniej, czyli nie blefuj zbyt często. Swój blef motywuj kartami w ręce, na stole i w sytuacji w rozdaniu, a nie nieuzasadnionymi chęciami. Nie próbuj wygrywać na siłę każdego rozdania, w którym bierzesz udział. Szanuj swoje żetony jak ciężko zarobione pieniądze. Czekaj na dobrą okazję. Poker uczy cierpliwości. Często wystarczy 1-2 kluczowe rozdania, w których zdobędziesz dużo żetonów. Poker to maraton, a nie sprint. Nigdy nie pokazuj kart przeciwnikom po zakończonym rozdaniu, jeżeli nie musisz tego robić. Pokazując karty, dajesz im darmowe informacje o swojej grze. Przez to jesteś bardziej czytelny. Od czasu do czasu wyłamuj się od przyjętych schematów, aby przeciwnicy nie mogli cię rozczytać. Jednocześnie staraj się rozczytać przeciwników, analizując ich grę pod względem wyżej wymienionych punktów. Możesz uzyskać o nich dużo informacji, co ułatwi ci podjęcie dobrych decyzji. Analizuj przebieg gry i na bieżąco wyciągaj wnioski. Zawsze przed podjęciem jakiejś decyzji miej uzasadnienie dla swojego zagrania. Nigdy nie graj bez pomysłu na rozdanie. Na przykład będąc na flopie, zaplanuj to zrobisz na turnie riverze w zależności od wypadniętych kart i zagrań przeciwnika. Miej zawsze plan A i plan B. Pamiętaj, że poker to czasami długa rozgrywka. Głowa jest najważniejsza. Pamiętaj, że psychologia w pokerze też ma duże znaczenie. Zachowaj 100% sprawności swojego umysłu do ostatniego swojego rozdania. Jedna głupia decyzja może kosztować Cię utratę wielu żetonów lub odpadnięcie. Poker to maraton, a nie sprint. Nie złość się, jeżeli podejmiesz obiektywnie dobrą decyzję, ale przegrasz rozdanie. Na przestrzeni setek takich rozdań matematyka będzie po Twojej stronie i ostatecznie to Ty wyjdziesz zwycięską ręką. Poker to maraton, a nie sprint. Po zakończonej grze notuj, które miejsce zająłeś Ty i przeciwnicy. Prowadząc taką statystykę zmotywujesz się do lepszej gry. Swój poziom gry w porównaniu do rywali oceń na podstawie dziesiątek lub setek zagranych gier i porównaj te wyniki, nie na podstawie jednego wieczoru. W dłuższej perspektywie czasu ta statystyka pokazuje, kto przy stole radzi sobie najlepiej. Poker to maraton, a nie sprint. Jeżeli sumiennie zastosujesz te zasady, z pewnością trudniej będzie Cię pokonać przy pokerowym stole. Aby lepiej przyswoić wiedzę zdobytą w tym filmie, pokażę Ci przykładowe rozdanie w pokera. Tutaj tego nie pokazałem, ale krupier zaczyna rozdawać karty, począwszy od gracza na małej ciemnej, czyli tutaj byłby to zielony. Robi to w kolejności ruchów wskazówek zegara i kończy na pomarańczowym. Pomarańczowy ma dealera. Następny gracz będzie miał małą ciemną, a kolejny dużą ciemną. Pierwszy gracz, który podejmuje decyzję, to żółty, czyli gracz po dużej ciemnej. Żółty posiada król 8 w kolorze. Na wczesnej pozycji, na jakiej jest żółty, nie jest to wystarczająca ręka, aby wejść w rozdanie. Żółty zatem pasuje. Czerwony posiada parę dziesiątek, jest to
bardzo dobra ręka, z którą postanawia przebić. Różowy ma as Jopek. Również jest to silna ręka, ponieważ są to dwie wysokie karty. Najlepszym rozwiązaniem będzie sprawdzenie. Pomarańczowy ma as 4, więc pasuje. Zielony posiada Jopek 9, czyli dwie karty w tym samym kolorze o w miarę wysokiej wartości blisko siebie. Jest to zdecydowanie wystarczająca ręka na sprawdzenie pomimo przebicia czerwonego. Niebieski posiada dama 2 w różnych kolorach. Taką rękę od razu należy spasować, nawet gdyby te karty były w tym samym kolorze. Teraz krupier zabiera żetony do puli. Pierwszą kartę z wierzchu talii pasuje, a 3 kolejne wykłada na stół. Jest to flop. Na flopie, turnie i riverze pierwszym graczem, który podejmuje decyzję, jest gracz na małej ciemnej. Tutaj jest to zielony. Zielony czeka. Gracz, który przed flopem przebijał, czyli czerwony, dostał na stole 10. Ma teraz 3 dziesiątki. Jego układem jest trójka. Czerwony betuje zatem za 400. Różowy posiada najwyższą parę, czyli parę asów, więc postanawia sprawdzić. Zielony posiada draw do zewnętrznego streeta. Posiada 8 autów, 4 damy i 4 siódemki, więc również postanawia sprawdzić. Krupier teraz zabiera żetony do puli i wykłada następną kartę na stół. Czwartą kartą jest siódemka kier. Teraz zielony posiada najlepszy możliwy układ na tym stole, czyli streeta od Jopka do siódemki. Może przebić, lecz postanawia zostawić małą pułapkę i zaczekać. Czerwony dalej posiada bardzo dobry układ, czyli trójkę dziesiątek. Przebija więc za 700. Różowy z najlepszą parą asów postanawia go sprawdzić, a zielony również postanawia sprawdzić i zobaczyć, co wydarzy się na riverze. Przebicie zielonego byłoby tutaj również dobrym wyborem. Krupier bierze żetony do puli i zagrywa piątą kartę. Piąta karta to piątka karo. Nie zmienia ona zbyt wiele, ponieważ zielony dalej posiada najlepszy możliwy układ na tym stole, czyli streeta od Jopka do siódemki. Osoba, która posiada najlepszy możliwy układ na stole, mówi się, że ma natsa. Zielony pomimo najlepszego układu postanawia czekać i zapędzić w pułapkę swoich przeciwników. Czerwony dalej czuje się bardzo pewnie, ponieważ posiada trójkę dziesiątek. Postanawia więc zabetować za 1500. Różowy czuje, że na riverze jego para asów może nie być wystarczająca, więc postanawia spasować. Teraz obowiązkiem zielonego jest przebicie zakładu czerwonego do nawet 4 czy 5 tysięcy. Czerwony musi teraz podjąć jakąś decyzję. Bardzo ciężko jest mu spasować tak dobry układ, jakim jest trójka dziesiątek, więc postanawia sprawdzić. Jako pierwszy karty odsłania gracz, który jako ostatni przebijał, czyli tutaj jest to zielony. Czerwony, jeśli widzi, że jego układ jest gorszy, może spasować swoje karty, ale może również je pokazać. Jeżeli je pokaże, krupier ma obowiązek porównać układy i osobie z lepszym układem przekazać wygrane żetony. Po zakończonym rozdaniu krupier przekazuje przycisk dealer następnemu graczowi zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Tutaj byłby to zielony. Warto wspomnieć jeszcze o tym, że jeśli w grze zostanie 2 graczy, to gracz, który ma przycisk dealer, jest jednocześnie na małej ciemnej. I to on na początku rozdania podejmuje decyzję jako pierwszy. Jego rywal jest na dużej ciemnej. Natomiast po wyłożonym flopie, turnie i riverze, jako pierwszy decyzję podejmuje gracz na dużej ciemnej. Jeśli gracie ze znajomymi, można się umówić, że krupier również jest graczem, czyli posiada żetony i normalnie gra w pokera. Jeżeli nie masz pewności, czy wszystko dobrze zrozumiałaś z tego filmu, możesz obejrzeć go jeszcze raz ze zrozumieniem. Jeśli masz jakieś pytania, zadaj je w komentarzach. Możesz liczyć na moją szybką odpowiedź. Jeżeli dotrwałaś do tego momentu, bardzo Ci za to dziękuję. Życzę Ci powodzenia w Twoich rozgrywkach pokerowych i samych zwycięstw. Zachęcam również do subskrybowania i lajkowania mojego kanału. Widzimy się w następnym filmie. Cześć!